Dzień dobry moi drodzy, moi kochani. Wracam do Was, bo trochę zaniedbałam Was na tym YouTubie, a Wy jesteście przecież tacy cudowni, fantastyczni i kochani. Więc będę wracać do Was teraz z filmami. I dzisiaj jest taki pierwszy z nich. To, co Wy tutaj widzicie, to są octy oczywiście. Wiecie, że ja jestem fanką octów, jak nie fanatyczką, bo naprawdę piję je codziennie, uwielbiam. I co jakiś czas robię też w tych octach porządek, dlatego że moje octy nie mają, jak widzicie, tu akacja 2021, jasnota 2021, tutaj 2023, to nie są octy z tego roku. To są octy z tych ubiegłych lat. I ja od czasu do czasu część butelek wyciągam, przecedzam, bo w części robi się na przykład matka octowa jeszcze, a w części jest dużo takich osadów ciemnych na dnie, to są te drożdże też, które potem, dlatego że ocet, jeżeli go nie pasteryzujemy, to on cały czas pracuje, tak? Cały czas w tej butelce pracuje i dlatego też dobrze jest, jeżeli właśnie nie pasteryzujemy, nie zakręcać tak szczelnie butelek z octem i wkładać do szafy. Jeżeli nie otwieramy co jakiś czas i nie chcemy go na przykład konsumować. A dlaczego? W skrócie powiem Wam, że dlatego, że jeżeli te bakterie cały czas tam są i cały czas tam pracują w takim occie, a my go szczelnie zakręcimy, wiecie, że bakterie octowe, ta faza octowa przebiega z udziałem tlenu. Dlatego jak czasami robicie wino i dostanie Wam się tlen, to z niego może powstać ocet właśnie z tego powodu. Ale jeżeli my zakręcimy butelkę i dostęp tlenu kompletnie bakteriom odetniemy, a one żyją, no bo pasteryzowane nie żyją. Natomiast te, jak nie pasteryzujemy, jak ocet jest żywy, to żyją. To one czerpią tlen z płynu, z tego octu, który my tu mamy. I zamieniają w tych reakcjach chemicznych ocet na dwutlenek węgla i wodę. Dlatego często na pewno Wam się tak zdarza, że jeżeli otworzycie taki ocet szczelnie zamknięty, to robi Wam się taki wyrzut powietrza, tak? No to jest właśnie ten dwutlenek węgla, który zebrał się w wolnej części butelki, a bywa tak, i mi się też tak zdarzyło, dlatego wiem, że ocet, posmak octu jest już taki bardzo wodny, to nie jest woda czysta woda, ale to już jest bliżej wody niż octu. Nie ma zapachu, nie ma smaku octu. Właśnie dlatego, że nie pozwoliliśmy bakteriom octowym oddychać. Dlatego ja co jakiś czas też sprawdzam, otwieram, nie zamykam szczelnie tych butelek. Czasami butelki w ogóle otwarte stoją. Tutaj widzicie, mam tylko powkładane takie papierki, no bo więcej jest miłośniczek octów latających, więc nie chcę, żeby mi do tego octu powpadały. Ale octy sobie teraz będą tutaj troszeczkę stały, oddychały i następnie schowam je znowu w ciemność, w miejsce docelowe. Ciekawy jest fakt, że zobaczcie, znalazłam tutaj ocet jabłkowy z 21 roku, 22 i 23. Właśnie dlatego chciałam Wam powiedzieć, że octy można przechowywać długo. Jeżeli, tak jak wspomniałam, nie odetniemy bakteriom dopływu powietrza, nie bardzo szczelnie nie zamkniemy, albo będziemy co jakiś czas otwierać dużą butelkę i trochę sobie z niej zlewać, a resztę chować z powrotem, to też ten tlen się tam zostanie, więc octy możemy bardzo dużo przechowywać. Nie patrzcie tutaj na te butelki takie różne, bo to są opakowania zastępcze. Ja nie zawsze mam możliwość, żeby takie piękne, eleganckie butelki do octów kupować. Czasami nie mam, wlewam w to, co mi jest pod ręką. No tu mam takie szlachetniejsze, no ale ta ostatnia nie. Ale co ciekawe, jak popróbowałam, bo oczywiście próbuję, jak czyszczę te octy, to zgadnijcie, który ocet jest najbardziej treściwy, który jest najlepszy, który jest najsłodszy, który jest najbardziej szlachetny. No, część z Was odpowiedziała 2021 rok i macie absolutną rację. 2021 rok to jest najlepszy ocet. On jest taki ciemniejszy w kolorze. Ten też jest ciemny, jak widzicie. No tu jest ciemna butelka, ale gdybym ja Wam zlała do szklanki, to zobaczycie, że on jest jasny, taki jaśniejszy. Pewnie inny gatunek jabłek, chociaż ja z tej samej leśnej jabłonki, ale no jest jaśniejszy. A ten też jest taki ciemny, bardzo treściwy i słodki. A propos słodkości,
to słodki jest też ocet z kwiatów jaśminowca, ale nic nie jest tak słodkie jak ocet z kwiatów akacji. Słuchajcie, ten ocet prawie w ogóle nie ma ostrości octu. Nie smakuje prawie w ogóle octem. Jest słodziutki, miękki, łagodny, pyszny. Octy jabłkowe są octami stosunkowo ostrymi, tak? My się na te octy jabłkowe bardzo często fokusujemy, ale one wcale nie są najlepszymi octami. Polecam Wam kwiaty akacji, kwiaty jaśminowca, stokrotka też jest super, a pokrzywa plus jasnota purpurowa w ogóle są wybitne, więc zachęcam Was do robienia octów. Jak wiecie, na kanale To Ci Ziółko, czyli na tym, którym jesteście, jest bardzo dużo filmów poświęconych octom. Między innymi jest film, w którym mówię, jak zrobić taki ocet od początku do końca, od A do Z. Dzisiaj Wam powiedziałam, jak należy ten ocet też potem przechowywać, bo kiedy zlać, kiedy odcedzić zioła czy owoce, to już wszystko mówiłam w tych filmach, zerknijcie sobie. A dzisiaj jeszcze tylko taka, widzicie, ten się trochę pieni, bo przed chwilą go nalałam do butelki, te już trochę stoją. A dzisiaj tylko taka jeszcze wskazówka właśnie odnośnie tych żywych octów. Dlatego ja mam też jeden ocet w słoju, przykryty tylko lnianą ściereczką i gumką, żeby on cały czas oddychał. I ten duży słój 5-litrowy, on tam już stoi też 2 lata, albo i nawet więcej, 2,5, bo od wiosny. Więc słuchajcie, no octy lubią oddychać. Pamiętajcie, nie zamykajcie szczelnie. No, jeśli pasteryzujecie, to oczywiście szczelnie i ten, który my kupujemy w sklepach, jest bardzo często octem pasteryzowanym. Tam już nie zachodzą procesy, bakterie już tam się nie namnażają, ale jeżeli mamy żywe octy, to właśnie tak to wygląda. Także jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie pod filmem w sprawie octów, jeszcze tylko Wam powiem, Wy sobie popatrzcie tutaj na ocet z jasnoty, bo on jest super. Dlaczego octami możemy leczyć różne choroby, między innymi co? Między innymi zgagę. Oczywiście pomijając takie jakieś bardzo poważne choroby żołądka, często na tle nerwowym i jakieś takie wrodzone wady żołądka, to zgaga generalnie nie jest nadkwaśnością żołądka, czy nadkwasowością żołądka. Nie ma czegoś takiego, dlatego że w żołądku to pH musi być bardzo, bardzo, bardzo kwaśne. Nawet 1, 1,5, 2. No to wyobrażacie sobie, że coś może być nadkwaśnością? Nie, właśnie odwrotnie. Przez to przez całą żywność, przez te napoje gazowane, przez całą, jak powiedziałam, modyfikowaną żywność, nie genetycznie, chociaż też, ale tą przetwarzaną, my sobie zawyżamy pH w żołądku. Zawyżamy, mamy je za wysokie. A żeby te zapadki między żołądkiem, a na przykład przełykiem, bo tam są takie zapadki, które nie pozwalają treści żołądkowej dostawać się do przełyku. Żeby te zapadki funkcjonowały prawidłowo, to my musimy mieć bardzo kwaśne pH w żołądku. Bardzo duża różnica tej kwasowości, no bo przełyk nie ma takiej dużej kwasowości, tak jak żołądek. I jeżeli one się zbliżają do siebie kwasowością, mają 4, 5 powiedzmy, bo właśnie mamy żołądek zbyt zasadowy, to te zapadki puszczają i treść z żołądka dostaje się do przełyku. Oczywiście my nadal czujemy to jako kwaśność, bo jednak w żołądku jest trochę bardziej kwaśne środowisko niż w przełyku, ale powodem tego nie jest właśnie zbyt duża różnica kwasowości, tylko zbyt mała. I my, spożywając ocet, możemy sobie zakwasić nasz żołądek i doprowadzić do prawidłowego pH i tym samym wyeliminować zgagę. Taką łyżkę octu na pół szklanki wody codziennie na czczo, taka może być letnia, czy nawet ciepława. Spróbujcie, bo jest wiele osób, którym właśnie to pomogło. Nie trzeba znowu tej całej chemii łykać, faszerować się jakimiś tabletkami. Wystarczy po prostu zdrowo się odżywiać i również pić ocet. Kochani, pozdrawiam i do następnego filmu, bo teraz tych filmów już tutaj na YouTubie będzie więcej. Obiecuję. Pa, pa.